No hej, hej, cześć, witam was w kolejnym filmie na kanale. Dzisiaj jesteśmy w grze o nazwie Polish Car Driving na Robloxie. A to jest Toyama GS86, czy też Toyota GT86, którą przejedziemy się na tej kierownicy. Na ostatnim filmie z Volvo daliście wiele świetnych propozycji, ale myślę, że te, które dotyczą gdzieś tam aut, które zostały dodane już dawniej, sobie lekko przesuniemy i dzisiaj skupimy się na tym nowym, sportowym, który przykuwa swoją uwagę. Czyli GT86 pod maską 2-litrowy bokser, jak już mówiłem na teście sprawności. Ma 200 kunia, 6 biegów manual, napęd na tył. Waży 1,2 tony, naprawdę przyzwoita waga. Oczywiście VMAX 241, czyli coś, co już na pewno sprawdziliśmy. Aczkolwiek no, może spróbujemy go też dzisiaj gdzieś osiągnąć, gdy wyjedziemy na pewno na jakąś prostą. No i ja myślę, że możemy wygodnie usiąść z dafterami naszej Toyotki. Oczywiście jeśli wy też chcielibyście się przejechać taką Toyotką na kierownicy w Polish Car Driving, no to ja zapraszam was w tym momencie do poradnika w karcie, w którym jest pokazane, jak to wszystko szybko skonfigurować. No i oczywiście super ważna sprawa również, jak widzicie, gramy dzisiaj z shifterem, tak, tym, który tutaj widzicie, i normalnie mogę, jak widzicie, nie używając łopatek, zmieniać biegi. Teraz mógłbym też na przykład z czwórki wrzucić na dwójkę i wtedy tak, może tak stopniowo, ale również nam przerzuci. I tak, to jest generalnie to, co mówiłem wam na koniec ostatniego filmu z PCD. Mówiłem wam generalnie o softie, który właśnie będzie umożliwiał takie rzeczy. I tak, ten program już wyszedł. Teraz macie drugi link w karcie, gdzie autor tego oprogramowania tłumaczy, jak wszystko tam mniej więcej działa, jak to skonfigurować. Teraz w ogóle będę się mieszał, bo będę odruchowo klikał łopatki. Dobra, pojedziemy chwilę na sekwencji. Mamy Rusko 3. Także kierujemy się w tamtą stronę. No i teraz generalnie na łopatki wcześniej miałem biegi, nie? Teraz sobie ustawiłem kierunki i teraz się mieszam, bo wcześniej miałem na te dolne przyciski niebieskie ustawione. Standardowo na początek filmu sobie zatanguję. Dzisiaj może tak nietypowo, bo zaczynamy w Sławnie, zawsze chyba było w Darłowie. Znowu chciałem nacisnąć tą łopatkę, żeby wbić pierwszy bieg. Ok, tutaj coś shifter już mi szaleje. I teraz tak, pierwsza osoba, włączymy sobie światła, wbijemy jedyneczkę. Jedziemy, dwójeczka, tyk, elegancko, kierunkowskaz, nic nie jedzie. Jak widzicie, mega fajnie, że to działa. Program działa generalnie na tej zasadzie, że wykrywa, z jakiej pozycji macie shifter, naciska wam klawisze z klawiatury w momencie, gdy zmieniacie jego pozycję. Stoimy sobie na światłach, pojedziemy sobie obwodnicą Sławna, zalaliśmy 50 litrów do pełna, nie widziałem za ile. No i mi się wydaje, że tak idealnie się wręcz zgrało, bo mamy też Toyotkę w manualu, więc jest mega spoko. Teraz tak, no wyjeżdżamy sobie po prostu, mamy zielone i trójeczka. Mega to działa, ale tutaj to tak trochę inaczej jest, szczególnie, że tutaj sprzęgło działa generalnie zero-jedynkowo. Jak już wciśniecie do połowy sprzęgła, w Robloxie sprzęgło jest wciśnięte na maksa, także no w ogóle mi się wydaje, że to zmienili. Kiedyś było, kiedyś trzeba... To za wariat. Kiedyś trzeba było sprzęgło wciskać koniecznie do końca, żeby samochód zmieniał bieg na tym trybie skrzyni biegów MT, a teraz wystarczy tak w 1/4 i już wam łapie, także na spokojnie, no. Gra się na pewno fajnie, Toyotką się też jeździ mega przyjemnie, szczególnie z shifterem i generalnie zobaczymy, jak to wyjdzie. No z shifterem na pewno jest większa realistyka, bo przykładowo jak mam czwórkę, nie, to mogę z czwórki od razu wrzucić jedynkę, widzicie? O. I podobnie to działa, jakbym chciał znowu wrzucić czwórkę, mogę z jedynki wrzucić czwórkę. Zobaczcie, nawet nie ma żadnych opóźnień, zmieniam ładnie biegi. Mogę teraz zrobić na przykład trójkę. Aha, nie zrobiła się trójka, no to już jakiś błąd chyba programu, albo jakaś desynchronizacja się zrobiła. Okej, troszeczkę się noc robi już, może troszeczkę wcześniej niż zwykle, ponieważ po tym jak dołączyłem na serwer, siedziałem, żeby to tutaj ustawić. No i widzicie, dwójeczkę wbiłem z szóstki, elegancko się wszystko ogarnęło. Dobra, trójka jest tutaj. Oczywiście ja wam rozjaśnię troszeczkę ten obraz na postprodukcji, ale okej, mamy paczkę dostarczoną, śmigamy. No znowu odruchowo wziąłem, kliknąłem łopatkę prawą, no i dobra. Trójeczka, jak już mówiłem, no musiałbym się trochę nauczyć jeździć tutaj w tej grze ze sprzęgłem. Dla mnie to jest mega nowość, ja zawsze już byłem nastawiony tutaj, że prawa łopatka i jedziesz, nie? A tutaj no parę czynności dodatkowych wchodzi. Też wadą jest to, że nie da się tu płynnie ze sprzęgła ruszać, w sensie się puszczasz lekko sprzęgło, a samochód ci lekko rusza. No wiecie, jak to może wyglądać. Dobra, zrobimy sobie pierwszą osobę, dwójeczka.
cyk i trójeczka. Jest elegancko, no niby ta jazda dzisiaj miała być taka bardziej dynamiczna, na razie uczę się na tym jeździć. Dobra, trójeczka elegancko się wbiła. No także jak widzicie, jak ktoś jest niecierpliwy, no to na shifterze może sobie zagrać szybciej. Nie trzeba było do końca czekać, aż sami twórcy PCD to zrobią. Także jest, myślę, elegancko. Mamy na Słowino, czyli śmigamy znowu drogą krajową 37. No i dobra, to sobie zgarniemy od razu paczuszkę z Ulenberg i każdego punktu odbioru paczek na mapie już sobie jedną weźmiemy. Okej, ale jakaś desynchronizacja wystąpiła, bo ja wbiłem trójkę, a jest czwórka. To zrobię tak, nie wciskając sprzęgła, już powinno być ok. O, no trzeba sobie jakoś radzić, tak czy siak jest to nieoficjalne oprogramowanie i takie błędy mogą występować generalnie. Dobra, ja sobie zredukuję na 5. Może sobie trochę pociśniemy, mimo że mamy ograniczoną widoczność, no to ale spróbujemy. Jakieś 2 paczki, myślę, będą. Oj, oj, oj. Kurde. Ale tu jakaś kolizja była, dobra, żebyśmy nie spowodowali zaraz drugiej. Jedziemy i idziemy tutaj dostarczyć paczuszkę Słowino 9. Dobra, paczuszka dostarczona, ruszamy. Dobra, końce się zabudowane, to prujemy. A, bo teraz jestem w ogóle na trybie bez zmieniania, bez sprzęgła, nie wiem, zorientowałem się dopiero teraz, nie wiem ile już tak jeżdżę. Problem w tym, że trochę nic nie widzę, mam w pełni światło odpalone. Jak to tu wygląda z tej perspektywy? No tutaj niby te światła dalej dają, chociaż nie wygląda jakby te szyby były przyciemnione, chociaż lekko są przyciemnione, mi się wyda. Kurde, zagapiłem się. Zapatrzyłem się na to, czy szyby są przyciemnione. Są leciutko, ten wiatrak był taki ciemniejszy, nie? Jedziemy już na Ulenberg i zobaczymy, może jeszcze jedną paczkę uda się zrobić, bo widzę, że... Oho, policja była tam. Bo weźmiemy sobie jeszcze jedną jakąś paczuszkę, mi się wydaje, po tej, bo... Szybko nam zleciały 3 paczki, nie? Jest moc, nie? No, z shifterem naprawdę gra się jeszcze inaczej niż ogólnie na kierownicy w taki sposób. Też jest takie inne odczucie prędkości niż na klawiaturze. Wiecie, to wszystko dzieje się też w środku, jeśli gracie na pierwszej osobie, macie mniejszą widoczność. Na pewno lepiej się jeździ z takimi mniejszymi prędkościami. W ogóle patrzcie, mamy Darłowo, Aleje Wojska Polskiego. Chyba w jakiejś tam aktualizacji musieli dodać to, że są ulice, ale a wcześniej nie było ulic, może dlatego, że my na wiochy jeździliśmy, bo gdzie my byliśmy? Tak naprawdę my dowodziliśmy tylko do Ruska i Słowina, nie? To tutaj ulic raczej nie będzie, a w mieście mogą być faktycznie ulice. To ciekawe, czy też w Sławnie są też już numerki po oznaczeniach ulic. Wydaje mi się, że nie. W sumie w Darłowie nawet nie interesowałem się nazwami ulic, bo je chyba dodali tam gdzieś niedawno. Możemy depnąć trochę, może teraz 2 paczki wyciśniemy, bo ten samochód miał 241 km Vmaxu. No dobra, z 210 było niecałe. Haltujemy, tu zakręt. Ej, ale klei nawet, kurde, powiem wam. Fabryczka. Czekajcie, bo ja chyba źle pojechałem. Wyjazd tam na drogę wojewódzką 205. Okej, tu maluszek. Rokiem Mukiem omijamy, dobra. No i dobra, teraz gdzie my jesteśmy? Tu jest Leśna. No to chyba jednak nazwy ulic mają różnicę, bo tu nie ma w ogóle 38 numeru za bardzo, nie? Oj, oj, to musimy szukać w tym momencie też numeru, z tego co widzę. Tak to pamiętałem te nazwy mniej więcej na pamięć, nie? A to jest gdzieś tutaj w ogóle. A, po tej stronie, a po tej stronie w ogóle nie patrzyłem. Okej, tutaj jest. Super, teraz tylko to wyłączyć. I dobra, śmigniemy sobie teraz na fabrykę. Jeszcze sobie walniemy jedną paczuszkę i polecimy na jakiś teścik chyba. Na offroadzie tej Toyoty GT86. Troszeczkę mało DW205 było na tym filmie, mam wrażenie. W sensie w ogóle nie było, nie byliśmy tam. Fajnie by było sprawdzić też zwinność tego pojazdu, więc liczę, że teraz może bym dostał jakąś paczkę w tamte okolice. O, Sławno! No dobra, niech będzie. Jedziemy do Sławna i potem ze Sławna prosto, myślę, na teścik i spoko może być jak najbardziej. Teraz tak, bo jadę znowu na skrzyni sekwencyjnej, a mam jechać na manualnej w pełni, dobra. Pyk, środeczek. No bo ja w ogóle wciskam sprzęgło na tej sekwencyjnej i nie wiem co się dzieje, nie? I dobra, ciśniemy sobie. Ograniczona widoczność, ja światło włączone mam, tylko kontrolka się nie pokazuje oczywiście. W sumie mijania teraz są akurat i tak nawet na kierownicy nie ma zbindowanych tych dziennych. Nie wiem, te dzienne są takie średnie, jeszcze mają kontrolkę pozycyjnych i zawsze mnie mylą.
mijania nikogo nie zabiją, żaróweczki mi się w grze nie wypalą. Radzi sobie na zakrętach, bardzo wręcz bym powiedział. Patrz teraz tutaj. Okej, jest autobusik. Tu są też zakręty, możemy depnąć, skoro policji nie ma. Tylko kurde, znowu mi trójki nie wbił. Teraz trójka siadła. Możliwe, że ja za szybko puszczam sprzęgło i on już mi nie zmieni na tą trójkę faktycznie. Że to może nie być issue programu, tylko mój issue. Musiałbym faktycznie te opóźnienia sobie pomniejszyć. Tak mi się wydaje, bo trochę mu zajmie, zanim on zredukuje z 5 na trójkę, czy tam z 6 na trójkę i po prostu to może być tego wina. Policji nie ma. Jesteśmy w Sławnie już tak naprawdę. Ostatnia paczuszka, Sławno 34. O, widzicie, w Sławnie nie ma ulic. A w Darłowie już są, czyli prawdopodobnie w przyszłości dostaniemy numerację po ulicach wszystkich domków. Nice. Trzeba będzie się trochę pomęczyć, żeby zapamiętać wszystkie ulice. No jednocześnie może rozwinie to troszeczkę intelektualnie nasze umiejętności geograficzne czy coś. W końcu PCD już w pewnym sensie jest taką grą, na przykład prawie prawka. Dobra, gdzie jest 34 teraz? 34 może być gdzieś na początku, bo już myślałem, że tu też przenumerowali wszystko. Na szczęście nie. Też jak będą po ulicach, trzeba będzie trochę poszukać znowu, to będzie spoko. Okej, 35 i gdzieś tu jest 34, strzelam. Czy to jest apteka? Być może. Nie wiem, zajadę sobie tu, zaparkuję jakoś. Dobra, numer 34 to jest apteka. Może być okej. Pierwsza osoba, pierwszy bieg. Tu jest pod prąd, więc tu nie jedziemy. Nawrócimy sobie w taki sposób. Wsteczny. I jedynka. Aha, bo ja sprzęgło. Znowu jeżdżę na sekwencji. Spaliliśmy równo w tym momencie 18 litrów benzyny, dostarczając te 4 paczki. Także dostarczyliśmy o jedną paczkę więcej niż normalnie. Jedziemy, myślę, teraz na test. Zobaczymy, jak się driftuje z tym shifterem. I w ogóle też był jakiś mini update z tego, co zauważyłem. I że tutaj została zmieniona, jest interior, jak widzicie, tej straży pożarnej, tej remizy. I też zostały dodane malowania do autobusów, w sensie mogą być różne. Nie wiem, czy Game Passem można sobie wybrać, jakie chcecie, ale wiem, że coś takiego zostało wprowadzone. Dobra, mamy 170, 175. Wyskakujemy. O, widzicie? Możecie zostać zgnieceni. Tutaj force feedback tego tak idealnie nie odzorowuje, bo to jest zwykła sprężyna po prostu, która pcha kierownicę do jej centralnego punktu wyprostowania, tak jakby. Okej. Poszedł fajnie, trochę zaryłem dupką od drzewa, ale to nic. Koniec, myślę, taki drifcik tutaj w lewo ze sprzęgła strzał. O, coś tam go chciało zarzucić. Staniemy sobie tu przy X-ach, jakoś tak fajnie. Także poradnik, jak skonfigurować kierownicę do Robloxa, macie też w opisie i w przypiętym komentarzu. Film do prezentacji programu Gear.ro, który zrobił sam autor, również wam tam gdzieś podeślę. Jeśli podobają wam się moje filmy, zostawcie koniecznie suba. Jeśli chcielibyście mnie szerzej wesprzeć, możecie zakupić wspieranie, za które macie bonusy za odpowiedni poziom wspierania, nawet przedpremierowe filmy. A na dziś to tyle. Na razie i cześć!